Wspominałem już, że to była taką naturalną ideologią. Jestem chyba jedyną osobą, która głosi taki pogląd. Ja z nią się nie spotkałem. W latach, końca lat 50., 60., 70. to była właśnie taka teoria konwergencji. To znaczy, że te dwa ustroje do siebie się jakoś zbliżają, że kapitalizm coraz bardziej się socjalizuje i tutaj można powiedzieć państwo opiekuńcze, welfare state, skutek keynesizmu, prawda? Czy no w różnych krajach to miało różne źródła, włącznie z nazistowskimi Niemcami, prawda? W każdym razie, że coraz większa jest rola państwa, nie tylko w zarządzaniu gospodarką, ale również w redystrybucji, czyli w zapewnieniu pewnej sprawiedliwości społecznej, prawda? Że w tym kierunku zmierza kapitalizm. Z drugiej strony, że socjalizm, ten realnie istniejący, jak to później Breżniew nazwał, czyli komunizm sowiecki, czy też chiński, nieuchronnie zmierzać będzie ku demokratyzacji, ku demokracji, dlatego że 56 rok pokazał to, co się działo, prawda? A później dla mnie również to praska wiosna, co pokazywała, nawet mimo regresu, że to jest nieuchronny kierunek, czyli innymi słowy, że będzie następowała pewnego typu synteza, zbliżenie. To były moje przekonanie, to znaczy, że ja byłem przeciwko, byłem wrogi, tak powiem, dyktaturze, tym formom socjalizmu czy komunizmu, które przybierały one w Polsce czy w innych krajach, prawda? Natomiast byłem gdzieś tam głęboko przekonany, że jakaś forma socjalizmu demokratycznego jest nieuchronną przyszłością. I zresztą Huntingtona mógłbym wspomnieć inną książkę całą. Niedawno zmarł zresztą taki wybitny socjolog i religioznawca, taki Peter Berger, on profesorem był w Boston University. Ja go znałem dobrze osobiście. I on napisał tą książkę, gdzie jego teza była wyraźna. To znaczy, że własność prywatna jest pozbawiona własnej legitymacji. To znaczy, że własność prywatna trwała i trwać może jako wynik ciężaru the sheer existence. To znaczy, czynnikiem legitymacji było to, że po prostu ona istniała. Wobec tego nie była poddawana wątpliwość. Albo ze względu na związki z innymi wartościami religijnymi, prawda, z demokracją. W każdym razie, że nie ma znów możliwości powrotu. I mógłbym przytaczać wielu autorów, w jakimś sensie taką inną mutacją, w innej formie, to już w okresie premian po 1989 roku było pisarstwo znów wielu autorów, taki wybitny filozof średniego pokolenia Jon Elster, jak socjolog, wybitny specjalista Ameryki Łacińskiej, Polak zresztą z pochodzenia, wyjechał dopiero w latach 60. Adam Przeworski, bardzo znany specjalista od przemian Ameryki Łacińskiej, demokratyzacji i tak dalej. Taki jak Klaus Hofe w Niemczech, ten wybitny socjolog. Bardzo wiele osób mówiło, że nie do pogodzenia jest transformacja polityczna, czyli demokracja, z transformacją ekonomiczną, czyli ustanowienie wartości rynkowych. Że to jest niemożliwe. Rozumowanie było bardzo proste. Po prostu dlatego, że wprowadzenie demokracji daje siłę, możliwość organizacji, daje siłę grupom społecznym, tym najliczniejszym, które są zagrożone w wyniku rynkowych przemian, prawda? Degradacją społeczną, sytuacją niepewności, bezrobocia, zróżnicowaniem społecznym, które było dość ograniczone w czasach komunizmu i tak dalej.